Bartłomiej Kordeczka, Peace & Masons. Podpisaliśmy umowę sprzedaży budynku The Bridge, wybudowanego przez Gelamco do funduszu Eastnine. Jest to kolejna znacząca transakcja dokonana przez swego dewelopera. Kilka lat temu sprzedaliśmy The Hub, a wcześniej jeszcze w ogóle cały kompleks The Spire. Mało kto już pamięta o tej transakcji, ale trzeba pamiętać, że ona jest pionierska, jeżeli chodzi o rondo Daszyńskiego i w ogóle ten development był pierwszym takim odważnym krokiem Gelamco, żeby rozszerzyć pojęcie CBD w Warszawie, które kilkanaście lat temu skupiało się wokół ronda NZ, a teraz się rozszerzyło i zatoczyło szerszy krąg. Już jest na rondzie Daszyńskiego. Tak więc to się zaczęło wszystko od Spire'a, później The Hub, później Unit, teraz The Bridge i na pewno będą kolejne. Sprzedaż tego budynku, jak każdej wieży biurowej, jest bardziej niż mniej skomplikowana. Sam development takich projektów jest bardziej rozbudowany i komercjalizacja też tych obiektów jest bardziej złożona i wymaga strategii. Wiemy wszyscy, że The Bridge został bardzo dobrze wynajęty. Jakość najemców, która jest w tym budynku, Erste, Visa, świadczy też o jakości tego developmentu, w który uwierzyło po raz kolejny Eastnine. Wiemy też, że Eastnine jest właścicielem Unit. Teraz podjęło się rozmów również z Gelamco o Bridge'u. Oczywiście ułatwiało to, że strony się znały z poprzedniej transakcji. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że koniec końców były to sprawne negocjacje. Z mojej perspektywy mogę tylko pogratulować Gelamco tego sukcesu i trzymać kciuki za kolejne. Jakub Kucman, Gelamco. Kilka słów z perspektywy sprzedającego i ciągle jeszcze właściciela budynku, bo musimy pamiętać o tym, że transakcja ostatecznie zostanie sfinalizowana w ostatnim kwartale tego roku. Zgodnie z umową, jest to umowa przedwstępna i zawiera szereg typowych warunków, które muszą się zrealizować po to, żeby transakcja została ostatecznie sfinalizowana. Warto wspomnieć o tym, że budynek The Bridge to nie tylko wieża, to także budynek odnowiony Bellony, który jest częścią tego kompleksu i tworzy razem z wieżą funkcjonalną całość połączoną łącznikiem, który jest też bardzo interesującym detalem architektonicznym. Zakładam, że nie jest to wiedza powszechna, natomiast takie transakcje, zwłaszcza na finiszu, tuż przed podpisaniem umowy, bardzo często wymagają ogromnej mobilizacji. Podpisanie umowy poprzedza wielogodzinne negocjacje, często toczące się o bardzo późnych porach. Trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie takiej transakcji bez wsparcia doświadczonego zespołu, który dokładnie wie, co robić i jest wsparciem dla stron transakcji. Ta transakcja też pokazuje, gdzie jest rynek transakcyjny. W ogóle w Polsce. Myślę, że trudno sobie wyobrazić lepsze półrocze. Nie tylko w sektorze biurowym. Rynek już wie o transakcji dotyczącej Studio A pomiędzy Skanską a Steną, czy też Olivia Center w Gdańsku. Tak więc wolumen, który się wydarzył przez ostatni tydzień tak naprawdę w tym sektorze jest spektakularny, a dobrze wiemy, że inne sektory również były bardzo dynamiczne w zakresie zawieranych transakcji, czy to w sektorze retailu, czy to w sektorze PRS-owym, mieszkaniowym, akademikowym, magazynowym. Kilka transakcji hotelowych nadchodzi. Pewnie brokerzy czekają na to, żeby w końcu wolumen był godny pochwalenia się nim na zewnątrz. Ja zawsze patrzę na to nie może z punktu widzenia wolumenu, tylko właśnie z punktu widzenia dynamiki, ile się dzieje pomiędzy poszczególnymi sektorami, czy finansowym, czy deweloperskim, czy inwestycyjnym i ile jest tych interakcji i co się z tego rodzi. Ja zawsze mówię, że jeżeli wszyscy gracze na rynku pomiędzy sobą rozmawiają, to sukces jest gwarantowany. Gorzej jakby ze sobą nie rozmawiali. A teraz wszyscy ze sobą rozmawiają, każdy chce coś zrobić. Widzę, że ten rok będzie rokiem bardzo dobrym. Różne były koleje rynku polskiego. Mieliśmy szereg takich makroekonomicznych czynników, które osłabiały rynek nieruchomości. Teraz mimo tego, że wiele rzeczy takich trudnych się dzieje na świecie, które oczywiście wpływają też na nasz region, mimo wszystko nasz rynek można ocenić jako rynek dojrzały, który przyciąga mocnych graczy, którzy chcą inwestować w Polsce dużo kapitału w różne klasy aktywów. Nie mówiąc już w ogóle o sektorze energetycznym, który jest niezwykle aktywny i to pokazuje, że
że nasz rynek jest nie tylko już rynkiem dojrzałym, ale również dobrze postrzeganym przez kapitał międzynarodowy. Mamy od szeregu miesięcy ogromną aktywność na rynku kapitału francuskiego, takiego pasywnego, który kupuje nieruchomości komercyjne, których głównym celem jest alokowanie kapitału i uzyskiwanie z tego kapitału określonego zwrotu. Także można powiedzieć, że ta transakcja bardzo dobrze wpisuje się w trend rynkowy. Wydaje się, że jest podpisywana w dobrym czasie rynkowym, kiedy mamy sprzyjające wskaźniki ekonomiczne, jeśli chodzi o wycenę aktywów, i pokazuje również pewną optymistyczną perspektywę na przyszłość, ponieważ tak jak Bartek wspomniał, szereg projektów jest w opracowaniu, szereg projektów jest w tej chwili w fazie wynajmu, czy powiedzmy planowania, budowy, i te projekty będą sukcesywnie na rynek trafiać i mamy nadzieję przyciągać kolejnych graczy. Jakub tutaj zahaczył o bardzo ważny wątek, który będzie trendem w nadchodzących latach. Myślę, że będziemy obserwować swoich klientów nieruchomościowych i też inne nowe podmioty, które będą wchodzić na rynek polski, bądź rozszerzać swoją działalność już będąc na rynku polskim. Właśnie o szeroko pojęty temat infrastruktury, energii i defense, czyli związane z obronnością. To my u siebie tutaj widzimy, że to się zaczyna dziać. Chciałem powiedzieć powoli, ale to wcale nie jest powoli. Jest na to spory apetyt i po stronie deweloperskiej, i po stronie inwestorskiej. Także należy się spodziewać, że ta dywersyfikacja inwestycyjna na rynku polskim będzie tylko rosnąć. To jest też pewnym elementem, którego rynek nieruchomości poszukuje. Od początku jego istnienia mówiło się o pewnych klasach aktywów. W tej chwili mamy tych klas dużo więcej, co oczywiście poszerza bardzo istotnie tutaj ofertę inwestycyjną dla kapitału międzynarodowego, który poszukuje przede wszystkim aktywów w dobrych cenach. I tutaj Polska nadal jest rynkiem atrakcyjnym, ale jednocześnie poszukuje pewnej perspektywy wzrostu. Łatwo jest znaleźć aktywo, które nam się wydaje atrakcyjne w danej chwili, natomiast trzeba jeszcze przewidzieć, co będziemy z tym aktywem robić w dłuższej perspektywie czasu, czy będziemy jedynie z tego budynku korzystać i zostanie on w portfelu przez wiele lat, czy być może po kilku latach będziemy wychodzić z tej inwestycji. I tu oczywiście zawsze pojawia się olbrzymia trudność polegająca na tym, że trzeba zaprojektować, jak będzie zachować się wartość danego budynku w czasie, i im ten czas jest krótszy, tym oczywiście ta próba zaprojektowania zmian jest trudniejsza.